Witam dzisiaj o poranku. Na giełdach rodzi się strach. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na giełdach rodzi się strach. Wczoraj mówiłem w komentarzu, że sesja w Stanach Zjednoczonych będzie bardzo interesująca i ważna, ponieważ pozwoli nam ocenić, czy rynek naprawdę dyskontuje jakieś nowe niepewności, jakiś nowy lęk przed tym, co może się wkrótce wydarzyć i czy ta wyprzedaż, fala spadkowa sprzed sesji będzie kontynuowana. I okazało się, że faktycznie była kontynuowana. A prym wiodła oczywiście spółka First Republic Bank, która kontynuowała tendencję spadkową po wybiciu na bardzo dużym obrocie i ten wykres, który jest w tle, to pokazuje, czyli strach zaczyna się rodzić znowu o system bankowy, o to, co się może wkrótce wydarzyć, czy wypadną jakieś kolejne trupy z szafy, czy następne miesiące będą oznaczały także dyskontowanie już ewidentnie recesji. No i rynek teraz moim zdaniem na to reaguje. Jak widzimy, indeks Standard & Poor's nie poradził sobie w okolicach 4200 punktów, a ten spadek, który ma teraz miejsce, może nam przynieść szybki test poziomu okolic średniej 200 sesyjnej na wykresie dziennym, czyli poziom 3960. Końcówka tego tygodnia będzie oczywiście także miała duże znaczenie, ponieważ tworzymy świecę w ujęciu miesięcznym. Jutro będzie ona ostatecznie utworzona, dlatego też jeżeli popyt się nie pojawi, nie będzie chciał wydźwignąć tych indeksów giełdowych, jeszcze próbować przynajmniej ruszyć w górę, to będzie to naprawdę sygnalizowało, że na giełdach rodzi się strach i obawa przed rozpoczęciem jakiejś fali spadkowej, być może dyskontowania powiedzenia sell in May and go away. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że po sesji pojawiły się wyniki ważnych spółek ze Stanów Zjednoczonych i one podbijają futures na indeksy giełdowe, więc pewnie otwarcie w Europie będzie wyżej, ale co dalej się wydarzy, to jest właśnie to pytanie, ponieważ jeżeli się okaże, że dzisiejsza sesja na Wall Street przynosi nam po wyższym otwarciu znowu spadki, to będziemy świadkami jak w praktyce realizuje się powiedzenie o tak zwanym prawie shorta. Jest prawo longa w sytuacji, kiedy sentyment i tendencja wzrostowa dominuje, ale też jest prawo shorta, które mówi o tym, że w sytuacji tendencji spadkowej bądź też zmiany sentymentu na giełdzie na prospadkowym wyższe otwarcia są wykorzystywane do sypania, do szybkiego dystrybuowania akcji w obawie, że będą one tańsze. Dlatego też to dzisiejsze otwarcie pewnie będzie wyżej, ale co dalej zobaczymy, ponieważ jeżeli się będzie tworzyła świeca o czarnym korpusie na indeksie Standard & Poor's, to będzie to bardzo zła wiadomość i będzie to zły prognostyk na maj, na to, co się wkrótce będzie działo także na innych parkietach na całym świecie, chociaż generalnie cały czas pamiętamy, że to co się dzieje na giełdzie na Wall Street, pokazuje nam największą relatywną słabość na całym świecie. Te indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych zachowują się relatywnie najsłabiej. A dlaczego tak jest? No, z powodu rosnącego równolegle euro-dolara, o czym za chwilę dojdziemy. Warto zwrócić uwagę na to właśnie, co się teraz dzieje na spółkach technologicznych, które utrzymują jeszcze w miarę jako te swoje poziomy i widzimy, że od początku tego roku tylko te wzrosty i te poziomy, które są teraz na indeksie Nasdaq, są utrzymywane tylko przez kilka spółek, a nie przez szeroki rynek. A to naprawdę sygnalizuje, że ta koncentracja popytu tylko na kilku spółkach, a na reszcie tendencja spadkowa może wkrótce przekształcić się w zatrzymanie popytu na te kilka spółek, a wtedy indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych się po prostu zawalą, a rynek szczególnie od początku tego miesiąca zwraca uwagę na spółki technologiczne, spółki związane tutaj z współprzewodnikami, dlatego też zwróćmy uwagę na to, jak teraz bardzo ten element rynku funkcjonuje. Warto być tego świadomym. Rynek opcyjny
Patrząc przez uśmiechy opcyjne dla indeksu Standard & Poor's bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego też daje przewagę scenariuszom prospadkowym, chociaż oczywiście nie ma jakiegoś dramatycznego odchylenia w cenach różnych instrumentów pochodnych, natomiast widać, że ta przewaga tych, którzy kupują opcje put jest troszeczkę lepiej widoczna, więc taki brak zdecydowania, ale lekka przewaga moim zdaniem zwiększa szanse także, że przed nami próba dyskontowania czegoś, czego jeszcze rynek wcześniej nie uwzględniał w cenach i to może być to. Dlaczego? Co może także dodatkowo napędzić tendencję spadkową? To jest oczywiście strach o recesję i widzimy na następnym wykresie, że 67% badanych przez Bloomberg spodziewa się, że będzie recesja, że trwa już recesja w amerykańskiej gospodarce. Dlatego też ewentualne spadki indeksów giełdowych mogą być formą dyskontowania tego, że w końcu po wielu miesiącach oczekiwań ta recesja w amerykańskiej gospodarce będzie taka istotna, a to, czy ona faktycznie będzie miało miejsce, będzie zależała teraz moim zdaniem od tego, co pokaże nam rynek pracy. Dlatego też rynek pracy będzie teraz szczególnie bardzo intensywnie obserwowany, chociaż jeszcze dzisiaj poznamy wstępne dane o dynamice wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych i oczywiście reakcja powinna być klasyczna. Natomiast te dane z rynku pracy są teraz takie szczególnie ciekawe na radarze. W przyszłym tygodniu mamy zbiorcze dane za cały kwiecień, ale teraz patrzymy także ze szczególną uwagę na tak zwane joblessy, ponieważ one mają taki swój opór na wykresie w rejonie 250 000. Jak widzimy tutaj na wykresie, dzisiaj rynek spodziewa się 148 000 na tych joblessach. Więc każde przejście poziomu 250 000 moim zdaniem będzie sygnalizował rynkowi, że faktycznie procesy gospodarcze w Stanach Zjednoczonych pokazują nam recesję, rodzącą się recesję, mocne hamowanie, ostateczny impuls ku recesji, a to może właśnie wywołać tą falę dyskontowania tego zjawiska, czyli spadki indeksów giełdowych byłyby w takiej sytuacji uzasadnione. Dlatego też podczas dzisiejszej sesji ja osobiście nie tylko będę patrzył na to, jakie będą dane o dynamice wzrostu PKB, chociaż to już jest historia, ale ma oczywiście znaczenie, ale przede wszystkim o to, jakie będą te dane jobless. Wszystkie odczyty powyżej 250 000, a jak widzimy tutaj na wykresie, nikt nie spodziewa się spośród tych ankietowanych, że będą one większe niż 250 000, będzie oznaczało negatywne zjawiska. No i oczywiście szturm do dyskontowania. Jeszcze raz przypomnę, PKB to jest historia, a joblessy, rynek pracy to jest przyszłość. Skoro Fed ociągał się z decyzjami z powodu tego, że rynek pracy był cały czas silny w przeszłości, w niedalekiej przeszłości, to te dane dotyczące przyszłości, w tym wypadku joblessy, które byłyby najgorsze od bardzo wielu miesięcy, byłyby sygnałem, że dają one paliwo także Fedowi, który już ostatecznie dostanie argumenty ku temu, żeby wiedzieć, że amerykańska gospodarka jest w recesji, a to będzie miało oczywiście swój wpływ, zwłaszcza na rynek przyszłej stopy procentowej, ale rynek ostatecznie także będzie musiał to zdyskontować, a to jest negatywny czynnik dla indeksów giełdowych, więc być może na giełdach rodzi się strach przed tym, że faktycznie amerykańska gospodarka będzie wchodziła w fazę recesyjną i ja dzisiaj sygnalizuję dużą uwagę przywiązywać do tych danych jobless. Oczywiście one są publikowane co tydzień, więc do każdych kolejnych także bym zwracał szczególnie dużą uwagę. Widzimy także rozjazd między zachowaniem Standard & Poor's a bardzo szerokiego rynku Russell w Stanach Zjednoczonych. To także pokazuje, że tylko popyt utrzymuje się na tych największych wybranych spółkach, a te mniejsze są dołowane i nie wierzą w tendencję wzrostową. Dlatego też to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie. Z ciekawostek pojawiła się analiza dotycząca raportów Warrena Buffetta, tych listów, które on wysyła do akcjonariuszy i najmniej on używa teraz słów w tym raporcie od początku lat 80., czyli ciekawe, co chce nam przez to powiedzieć Warren Buffett, że tak skraca te swoje bardzo interesujące raporty do akcjonariuszy. I na koniec bardzo ciekawa statystyka, która w tym wypadku pokazuje, że dla akcji europejskich to kwiecień był najlepszym, jest statystycznie najlepszym miesiącem do inwestowania. Później takim okresem jest okres października, listopada i grudnia. Natomiast statystycznie dla akcji z indeksu Eurostoxx 600
to jest kwiecień, a później jak widzimy 2 miesiące są tymi spadkowymi, więc część rynku może także wierzyć, że akurat tak w tym wypadku w 2023 też się to potwierdza i że tak zwany efekt sell and may and go away będzie występował, bo zobaczmy, że na przestrzeni następnych 5 miesięcy, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, przeważają miesiące o prospadkowej trajektorii, tylko tutaj lipiec się lekko wybija, natomiast okres następnych 5 miesięcy raczej ma przebiegać pod znakiem spadków, tak mówi nam statystyka rynkowa dla akcji europejskich, dlatego też warto być wyczulonym na to, co się wkrótce wydarzy, czy czasem te spadki, które obserwujemy, ten strach, który rodzi się na giełdach, nie jest objawem tego, że rynek częściowo przygotowuje się właśnie po taki scenariusz, że to powiedzenie sell and may and go away w tym roku się sprawdzi, ale szczyty były pod koniec, na indeksach giełdowych były pod koniec kwietnia. Co się dzieje w Azji? Na razie mamy sesje lekko optymistyczne i w Hongkongu, i w Japonii, dlatego też myślę, że Europa powinna rozpocząć lekko neutralnie, tutaj z lekką przewagą optymizmu. Myślę, że te indeksy będą chciały być dociągnięte na tych poziomach do końca miesiąca na starym kontynencie. Ta słabość będzie się rodziła przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i dopiero na początku maja się pojawi prawdziwy, mocny, następny impuls. To najlepiej widać porównując zachowanie indeksu DAX z indeksem Standard & Poor's. Tutaj wyjście z tego kanału wzrostowego na DAXie jest bardzo, ale to bardzo niemrawe. To pokazuje tą relatywną siłę i oczywiście wynika z zachowania euro-dolara, bo moim zdaniem to właśnie euro-dolar jest czynnikiem, który powoduje, że to te europejskie spółki zachowują się teraz relatywnie lepiej niż te na Wall Street. Cały czas trwa konsolidacja na surowcach. Widzimy, co się dzieje na rynku złota. Cały czas ten poziom $2000 jest, przy tym poziomie jesteśmy i się konsolidujemy, ale potwierdzana jest ta najszybsza linia trendu wzrostowego, którą widać na wykresie. Słabość popytu na ryzyko widać na rynku miedzi i moim zdaniem to, że dzisiaj tak spółki technologiczne próbują otworzyć nam giełdy wyżej, jest negowane zachowaniem analizy międzyrynkowej płynącej z zachowania surowców, ponieważ miedź tego zupełnie nie potwierdza, ale także nie potwierdza tego zachowanie ceny ropy naftowej. A ropa naftowa, która przebiła i zamknęła lukę wzrostową, która pojawiła się na początku kwietnia, to jest bardzo zła wiadomość dla popytu na ryzyko. Oznacza, że rynek boi się spowolnienia gospodarczego. Dlatego też ja nie kupuję tego wyższego otwarcia, które jest sygnalizowane przez spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych, ponieważ rynek surowcowy pokazuje nam na słabość. Dlatego też właśnie na tej słabości surowców opieram tezę, że może wystąpić tak zwane prawo shorta i że będziemy prawo shorta testować, czy ono występuje, ponieważ jeżeli wystąpi, to będzie sygnał, że dochodzi do zmiany sentymentu na ten negatywny i że na giełdach rodzi się strach. Z ciekawostek warto też zwrócić uwagę na powiązanie między australijską walutą a zachowaniem ceny żelaza. Spadki jednoznacznie potwierdzają słabość także australijskiej waluty. Widać to po prostu jak na dłoni. No i patrzymy także na zachowanie implikowanej stopy procentowej względem poziomów sprzed wczorajszej sesji na Wall Street. Niewiele się tutaj zmieniło, dlatego też po tych dzisiejszych joblessach i danych o PKB wrócimy do tego wykresu, żeby zrozumieć, jakie są przesunięcia w oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej. To ma oczywiście bardzo duże znaczenie i jak widzimy, rynek nie wycenia już w 100% następnej podwyżki o 25 punktów bazowych, czego jeszcze spodziewał się tydzień temu, natomiast spodziewa się już prawie 2 obniżek stóp procentowych na koniec 2023 roku. Euro-dolar moim zdaniem pokazuje nam cały czas ochotę na trwałe wyjście nad poziomie 1,10. Tutaj każdy kolejny dołek impulsu spadkowego jest położony wyżej. Dlatego też to jest zachęta do myślenia o tendencji wzrostowej, że czeka nas następny ruch w górę. A oczywiście pamiętamy, że ruch wzrostowy na euro-dolarze powoduje, że spada atrakcyjność amerykańskich aktywów, a rośnie europejskich, zwłaszcza dla rynków emerging markets. Dlatego to zachowanie euro-dolara
bardzo sprzyja temu, żeby nie było jakichkolwiek nawet prób wywołania korekty spadkowej na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ jeżeli taki spadek będzie występował, będzie traktowany jako promocja, jako okazja inwestycyjna. Zachowanie euro-dolara oznacza, że kapitał z Wall Street wypływa i szuka stopy zwrotu, a rynki emerging markets są idealnymi do tego, żeby tutaj próbować znaleźć dodatkową stopę zwrotu, więc jeżeli na giełdach rodzi się strach, to przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych na chwilę obecną. Amerykańskie obligacje są bardzo spokojne, tutaj niewiele się dzieje, natomiast moim zdaniem warto zwrócić uwagę na zachowanie Bitcoina, który wczoraj wieczorem po prostu szalał. Z poziomu 30 tysięcy dolarów spadliśmy na 27 tysięcy dolarów, teraz mamy znowu kolejną próbę odbicia, więc rynek tutaj szaleje, to jest dobre określenie, ale widać, że ten spadek nie był w stanie przebić poziomu wsparcia, więc moim zdaniem sytuacja techniczna jednak faworyzuje scenariusze prowzrostowe i Bitcoin ewidentnie cały czas żyje po prostu swoim własnym życiem. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. I na koniec polskie aktywa. Polski złoty jest cały czas kupowany. Brama wejściowa do inwestowania w Polsce sygnalizuje nam, że popyt na ryzyko cały czas występuje i ta korelacja z euro-dolarem jest tutaj silnie widoczna. Bez mocnych spadków na euro-dolarze nie ma nawet co myśleć o tym, że złoty zacznie się osłabiać i że polskie aktywa będą mocniej sprzedawane. Dlatego spodziewam się dalszej fali zakupów polskich obligacji, ale także tego, że uda się doprowadzić do zamknięcia całego miesiąca nad poziomem 1900 punktów, być może jeszcze w tym tygodniu do ataku na maksima wszechczasów, na maksima tegoroczne i na rejon 2000 punktów. Moim zdaniem to, że euro-dolar rośnie, sprzyja temu, że będziemy świadkami także nawrotu do tendencji wzrostowej i że ta korekta, zatrzymanie, chłodzenie wskaźników, które teraz obserwujemy wkrótce, będzie się kończyło. To jest mój scenariusz bazowy, a dopiero wyjście dołem z tego kanału wzrostowego, który widać na wykresie, zmieni perspektywę, taką orientację w krótkim terminie na bardziej prokorekcyjną. Na razie tego nie widać, dlatego jestem optymistycznie nastawiony dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych co najmniej do końca tego miesiąca, czyli jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro. Jak będzie, zobaczymy. Na giełdach rodzi się strach, ale na razie przede wszystkim na Wall Street, tam ta słabość jest najlepiej widoczna. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Wszystkiego dobrego, życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.